Witajcie w pierwszym filmie na kanale o moim Citroenie Ami. Będę mówił na ten pojazd, a nie samochód, ponieważ nie jest to samochód. Jest to de facto pojazd samochodowy inny, bądź tak w skrócie, czy potocznie mówiąc, po prostu quad. Co zresztą widzicie po tablicy rejestracyjnej, taka tablica jak na motocyklu, czy właśnie na quadzie tej wielkości. To F1 to nie jest nawiązanie, to przypadek, to nie jest nawiązanie do zakrętu z toru Formuły 1 w Monako, gdzie taki Citroen się wywrócił. Filmik podlinkuję Wam w opisie, kto jeszcze nie widział. Więc tak, Citroen Ami jest to pojazd, który nie jest jeszcze oferowany na polskim rynku. Zobaczymy, czy w ogóle będzie. Na zachodzie, we Francji, no przede wszystkim we Francji, jest to francuska marka, tego typu mikrokary są bardzo popularne z racji podatkowych, z racji po prostu ilości miejsca w mieście. Oni już od lat mają takie pojazdy, czy to benzynowe, czy dieslowskie. No i od jakiegoś tam czasu pojawiały się takie właśnie na prąd. I powiem Wam, nie wiem, jakimś przypadkiem gdzieś zobaczyłem to kiedyś na Instagramie czy na YouTubie. Tak mi się to spodobało. Ja sprawdziłem, czy to rzeczywiście istnieje, czy to jest jakiś prototyp, czy to już istnieje, jest w sprzedaży. Okazało się, że jest, tylko zdobycie tego pojazdu, zakup graniczył na początku z cudem, ponieważ producent tak się wycwanił, że sprzedawał we Francji ten pojazd tylko dla Francuzów, czyli tylko dla kogoś, kto miał adres we Francji. Włącznie z tym, że no po prostu można było wziąć leasing tylko mając adres, czy taki kredyt, będąc tylko obywatelem Francji, mieszkając we Francji, czy tam w Belgii, jeżeli to było w Belgii, we Włoszech, jeżeli we Włoszech i tak dalej. Ale w Belgii się to zmieniło i ja ten pojazd właśnie ściągnąłem z salonu z Belgii. Dlaczego z salonu, dlaczego nowy? Po pierwsze chciałem, żeby on miał wszystkie poprawki, bo tutaj co wypust jakaś poprawka się pojawia i na przykład tutaj mamy baterię LFP. Dla niektórych, znaczy dla większości z Was pewnie nic to nie znaczy. Natomiast dla mnie, jako osoby, która ma tam już z elektrykami troszeczkę do czynienia, wiem, że bateria LFP jest lepsza przede wszystkim pod względem radzenia sobie w niskich temperaturach, zwłaszcza zimą. Bo widziałem właśnie filmiki z Ami z tych pierwszych wypustów, czyli tak naprawdę do listopada 2022 z tą baterią starego typu, nazwijmy to, gdzie one przy mrozach minus 10 potrafiły ograniczyć prędkość do 25 km na godzinę. Zaznaczam, że on tutaj fabrycznie ma prędkość maksymalną 45. I od razu Wam mówię, że jest to w pełni wystarczające w mieście, bo do tego ten pojazd jest stworzony. To jest skuter, tak naprawdę zamiennik skutera, może tak. Stąd nie szukajcie tutaj strefy zgniotu, ona oczywiście jest. Ten pojazd jest naprawdę bezpieczny. Widziałem też różne kolizje i te pojazdy po kolizjach. W każdym razie no ma to w pełni właśnie funkcję takiego skutera i miało to kosztować grosze. I w ogóle co zrobili we Francji? Czy właśnie w Belgii? Płacicie 3000-3500 euro, zależy tam jaka jest oferta, i miesięcznie, na początku było 20 euro, teraz płaci się różnie, tam między 30 a 50 euro miesięcznie. No to w mieście płacicie przecież tyle za bilet miesięczny, prawda? Tylko oczywiście no, trzeba tutaj wybulić te 3,5 i później na koniec bodajże też 3 czy 3,5 tysiąca euro się płaci za wykup tam po 3 czy 4 latach. Albo oddajecie go po prostu i zapominacie o temacie. No czy nie jest to fajna oferta? Jest, tylko to widzicie w takich biednych krajach jak Francja i Belgia może być, bo w bogatej Polsce trzeba po prostu płacić za to całość, ściągnąć, przejść troszeczkę gehenny urzędniczej i po 2 tygodniach wyprawy, rozprawy z urzędami można było go zarejestrować. Ale da się to zrobić. No jeżeli będziecie chcieli, będziecie zainteresowani, polecam Wam właśnie nowy pojazd, to zapraszam do kontaktu. Pomogę Wam w ściągnięciu takiego nowego pojazdu do Polski i nawet w rejestracji. Wracając, bateria LFP, ona sobie przede wszystkim będzie radziła właśnie zimą. Przynajmniej ma sobie radzić, to się okaże. No ale wiem to z doświadczenia z innymi samochodami, np. z Teslą, że rzeczywiście ta bateria LFP lepiej sobie radzi, nie traci tych właściwości ze względu na zimno. To pierwsza sprawa. No i druga sprawa też względy
nawet pożarowe, z racji tam mniejszej ilości kobaltu w tej baterii, czy właściwie znikomej. Te baterie są też bezpieczne, więc zapalić takie ogniwo jest podobno naprawdę trudno. No nie mam zamiaru próbować. Także przejdźmy do prezentacji, bo minęło nam już 5 minut filmu, a nie miał być to zbyt długi film na początek. Co do materiału tutaj. To jest taki plastik. Ja na niego mówię toj zdrobniale. Możecie mówić na niego mała multipla, można mówić na niego toj. Dla mnie jest to po prostu toj. Taki jest to plastik, ale to nie jest nic złego. Ale zobaczcie tutaj. On pod spodem ma normalnie taką konstrukcję z profili. On jest po prostu obudowany tym plastikiem dookoła. To jest taki ramiak. Zawieszenie jest Citroena C1, czy tam Toyoty Aygo. Koła są 14. Gdzie my tu mamy rozmiar? 155, 65, 14. Barumy. Także są pełnoprawne koła. Tutaj można 15 wsadzić nawet. No i co? Drzwi. Te drzwi otwierają się w ten sposób. Jak taka kurołapka. Natomiast te drzwi otwierają się normalnie. No i dlaczego tak jest? To są te same drzwi. To jest ten sam element. Tak samo błotnik z lewej i z prawej strony jest identyczny. I ten panel przedni i tylny jest również identyczny. Dla zmniejszenia kosztów produkcji. Tak to zostało wymyślone. No i z takich smaczków jeszcze z zewnątrz, no to światła LEDowe, które są po prostu włączane z automatu po przekręceniu kluczyka w stacyjce. Nie ma tu przełącznika świateł dziennych, świateł mijania, świateł drogowych. Są po prostu światła mijania i tyle. Nie ma świateł również drogowych, co niestety jest pewnym drobnym minusem. Jak widzicie, zasięg 47 km, natomiast pełny zasięg tego pojazdu już sprawdzony. Zapraszam do live'a pierwszego, tak naprawdę z pierwszego dnia testów, kiedy udało mi się przejechać nim 77 km. Książka mówi 75, natomiast udało mi się zrobić normalnie po mieście, normalnie jadąc z butem w podłodze 77 km. I jeszcze tam coś zostałoby pewnie. Pytanie ile, no bo już zgasł zasięg. Tam wyświetlało 2 km i po prostu zasięg zgasł. Więc domyślam się, że mógłbym zrobić około 79. Ale książkowo jest 75 km i już kilka tras, no bo jak widzicie, ja go mam 4. dzień i mam zrobione 356 km. Także już coś nim pojeździłem i ten zasięg jest w pełni realny. Tu Wam się pojawia kilometr więcej, tu Wam kilometr spada. Nie jest tak jak w niektórych elektrykach, że tu Wam przybywa 1, a tu Wam ubywają 3. Normalnie z butem w podłodze, jadąc 45 km na godzinę, ten pojazd potrafi zrobić te książkowe 75 km na jednym ładowaniu, więc nie jest to bójda. I jest to też, myślę, zaleta tej właśnie baterii LFP, która po prostu w ogóle nie reaguje na przykład zmniejszenie czy zwiększenie temperatur. I myślę, że po prostu jest tutaj technologicznie po prostu zrobiony krok w przód. Ten pojazd w ogóle powstaje już bodajże 3 lata, czy jest produkowany przez 3 lata. No i właśnie są takie różne smaczki. Ja nawet nie wiem o wielu poprawkach, które się tutaj pojawiły. Słyszałem, że pojawiły się nadkola, bo podobno na początku nie było nadkoli i tutaj normalnie w ten plastik, który ja tutaj mam pod nogą, tutaj nawalały kamienie, później jakiś brud się podobno dostawał i to zostało zabezpieczone. Jest jakieś zabezpieczenie zamka, bo podobno blokowały się te zamki i też jest w jakiś sposób tam ten zamek osłonięty. Natomiast podobno z tą konstrukcją nie zmieniano ogólnie nic. Spawy są wątpliwej estetycznej jakości, no bo z tego co wiem, to wszystkie się trzymają, nikomu taki spaw nie pękł, no bo obserwuję wszystkie grupy możliwe na Facebooku użytkowników i obserwowałem to przez 2 lata, zanim ten pojazd w końcu kupiłem. Bo mocno się wahałem, po co mi to, na co mi to, przecież mam zwykły, pełnoprawny samochód. Ale uważam, że bardzo dobrze zrobiłem, bo dodaje tyle frajdy jazda tym pojazdem po mieście i nie tylko po mieście, bo jeżeli potrzebujecie czegoś do przewiezienia
własnego tyłka, tak żeby Wam nie padało na głowę, żebyście nie musieli się jakoś ubierać, to naprawdę jest to fajna opcja. Przejdźmy tutaj do takich rzeczy wyposażeniowych, czy może wygodnickich, nazwijmy to. Tam widzieliście na zewnątrz, że pojazd ma pomarańczowe kołpaki, ma takie naklejki tutaj na szybach. To jest część dodatków kolorystycznych do Citroena Ami. Możecie go kupić bez tych dodatków, czyli bez tych naklejek, bez kołpaków, bez tej siateczki, bez tych dywaników tutaj widocznych, bez tej siateczki również i bez tych klocków Lego, których, jak ja to nazywam, tutaj z przodu, takiej wkładki, tam jest po prostu pusto i nie ma też wtedy tego uchwytu tutaj. Uważam, że te dodatki są potrzebne, konieczne, aczkolwiek trochę drogie, no bo dopłata do tych dodatków to było aż 400 euro. Uważam, że za komplet kołpaków i takie klocki Lego to jest po prostu za dużo. To powinno być 200-250 euro maksymalnie. Tutaj z Matchboxa mam również miniaturkę. W sumie była pierwsza, później dopiero wszedł pełnoprawny Citroen Ami. Lusterko nie jest wyposażeniem standardowym. Dokupiłem je i niestety jest zamontowane tak, że nic w nim nie widać, więc będzie poprawka. Prawdopodobnie wyjedzie tutaj lusterko z kamerą cofania, no bo tutaj jest, wiecie, no taki bagażnik. Tyle tu nie widać, a generalnie chodzi mi o to, żeby tutaj móc podjeżdżać dosłownie tyłem na milimetry pod ścianę na przykład, albo pod jakąś przeszkodę. Po prostu, żeby nie uderzyć, ale być bardzo, bardzo blisko. Prędkość maksymalną mówiłem, 45 km na godzinę. Przejedziemy się oczywiście zaraz. Aha, ze smaczków. Jeszcze. Te szyby. Starsi wiedzą, młodsi mogą też wiedzieć, ci co się jakąś tam motoryzacją interesują. Jaki pojazd miał takie coś. I nie był to Żuk, tylko był to Citroen 2CV. Bo to ma być właśnie taka kaczka, taki Citroen 2CV, czyli pojazd, który przewiezie Was z punktu A do B bez jakiegoś szpanu, aczkolwiek naprawdę za tym pojazdem ludzie bardziej się oglądają niż za jakimś Ferrari. Naprawdę. Tutaj on tak łamie karki, że głowa mała. No sami zobaczcie. Też byście się obrócili. To te kołpaki, o których wspominałem. Aha, jeszcze ta naklejka. Kolega się śmieje, że to jest ładowane z USB-C. A propos ładowania. Ładowanie odbywa się tak jak odkurzacza albo innego urządzenia. Po prostu jest zwykłe gniazdko. Tutaj jest pobór prądu 8 A, więc przepraszam, powiedziałem zwykłe gniazdko, zwykła wtyczka do gniazdka, tak zwane szuko. Tu pobiera ten pojazd non-stop, praktycznie liniowo 8 A, więc każde gniazdko tak naprawdę, niemal każde, przyjmie taką moc ładowania, to jest około 1800, przyjmijmy 1900 W. To jakiś mocniejszy odkurzacz tyle ma. Także spokojnie można to ładować naprawdę na jakimś nawet przedłużaczu z kuchni i każde gniazdko to utrzyma. Czas ładowania to jest między 3 a 3,5 godziny. No i w sumie jak mi się udało go wyzerować w pierwszy dzień na live'ie, to do pełna pokazywał 3,40, ale bardzo szybko ten czas spadł na jakieś tam 3,20. Także rzeczywiście te 3,5 godziny są realne. No i to tak naprawdę co, siedzicie w pracy, ładujecie się gdzieś tam z okna, czy jak macie oczywiście taką możliwość z przedłużacza, ale jeszcze oczywiście możecie ładować się na mieście, w trasie. To nie jest niestety standardowe wyposażenie, to trzeba sobie dokupić. Są różne opcje, są opcje za 300 zł, są opcje za 1000 zł. To jest ta opcja za 300 zł i uważam, że jest w pełni wystarczająca. I macie, widzicie, takie po prostu gniazdko, a to wpinacie do publicznej stacji ładowania. Jedziecie sobie gdzieś tam, gdzie macie jakiegoś wallboxa, czy właśnie płatną ładowarkę, nawet taki wielki słupek Greenwaya. Może Wam to kiedyś pokażę na jakimś innym filmie, może zrobię jakąś przebitkę. Pokażę Wam, jak to właśnie ładuje ze stacji publicznej. A kupiłem to w sumie po to, bo
Ja mam się gdzie ładować i gdzie po prostu mam dostęp do zwykłego gniazdka, natomiast chcę tym pojazdem się wybrać w takie miejsca, gdzie normalnie, do czego on w ogóle nie został przewidziany, czyli właśnie w trasę. Jest w planie Warszawa. Będę do Warszawy jechał 25 godzin, z czego bodajże 17 godzin będzie ładowania. Z Zielonej Góry trasa ma być. Ma być też morze. Ma być też Kraków i Zakopane. Także plany są ambitne. Zobaczymy tylko, czy rozciągniemy dobę. Powinna być tak z 48 godzin, a ma niestety tylko 24. A też pracować trzeba. Fotele. Fotel pasażera jest kompletnie nieruchomy. On jest na stałe zamocowany, przykręcony. Tak ma siedzieć pasażer i już. Natomiast kierowca, te drzwi się otwierają, zamykają, zostawimy otwarte, nic im nie będzie. Kierowca ma normalnie regulowany fotel, ale tylko oczywiście przód, tył. Nie ma regulacji nachylenia i tak dalej. Dlaczego tak jest? Chodzi o to, żeby po prostu kierowca się tutaj dopasował do sytuacji. Nie ma żadnej regulacji, bo po co ma być, jak to jest pojazd miejski? To ma Wam zastąpić skuter, więc jedziecie tym kilkanaście kilometrów, wysiadacie. Dziękuję, dobranoc. Więc po co Wam jakaś regulacja? Tu jest tylko tak w miarę miękko, żeby tyłek nie zesztywniał. I sobie drzwi zamknę. W ogóle tak, ciągniemy za ten pasek, żeby je zamknąć. Natomiast żeby drzwi otworzyć, to mamy tutaj taki pasek. I ten jest z tej strony, a drzwi przednie mają pasek z tej strony, z przodu, no bo zamek jest tam, z tamtej strony. I co trzeba z tymi drzwiami w ogóle jeszcze zrobić, to jak zamkniecie je tak sobie normalnie, to one będą podczas jazdy latać. To jest na tym pierwszym takim kliku, jak w klasycznym samochodzie. Trzeba te drzwi otworzyć i nimi, no może przesadziłem, ale pierdyknąć. No to teraz przesadzam, ale normalnie podczas jazdy tego trzaskania nie będzie słychać. No dobra, wracając. Siedzę sobie, ja, pasażer, który ma 180 cm wzrostu, wywalam sobie giry i mam tam jeszcze lekko 20 cm. Natomiast jakbym miał walizkę kabinową albo zakupy, tu jest nawet taki znaczek walizka kabinowa, macie wyżłobienia na kółka i żeby ta walizka nie spadała. I rzeczywiście tu walizka kabinowa, taka klasyczna, wchodzi. Pasażer sobie może giry trzymać gdzieś tu, czy tu po prostu. Może być obładowane zakupami, albo w ogóle wszystko możecie obładować zakupami. Oczywiście istnieje też wersja cargo, która nie ma tego fotela i wtedy w ogóle jest tu chyba 400 litrów takiego, nazwijmy to, bagażnika, czy przestrzeni ładunkowej. O, może tak, lepiej to brzmi. Także miejsce jest tu ogrom i ludzie są zaskoczeni, no bo ja nogę wyprostowuję. Ja tam mam jeszcze pół metra do szyby przedniej. Także jest to ogrom miejsca, jakie tutaj jest. Na szerokość nawet jest ok, bo dorośli faceci nie tyrkają się barami. Też z racji tego, że właśnie ten fotel jest bardziej z przodu. Ja mam go troszeczkę tutaj teraz wyciągniętego do tyłu. Normalnie bym jechał jeden albo dwa ząbki bardziej z przodu. Więc dwóch takich gości jak ja spokojnie nie dotyka się tutaj. No i też kierowiec. Przesiądę się. Kierowca. Zobaczcie, tu będzie głowa tego pasażera. Tu. No, jak ma wielki nos, pozdrawiam Pinokio, to będzie gdzieś miał ten nos tutaj. I wy macie tutaj jako kierowca pełną widoczność. I to jest tak przeszklone, tak kapitalnie zrobione, że widzicie wszystko. Więc obrót, pyk, jedynie Pinokio ewentualnie zasłania Wam tę szybę. I to jest tyle. Także widoczność jest w tym pojeździe naprawdę bardzo dobra, właśnie przez ten bardzo prosty patent. Co? Przechodzimy chyba do jazdy zaraz, nie? Mam nadzieję, że akumulator 12V się nie rozładował od świecących świateł. Jak w ogóle ten pojazd się uruchamia? Aha. Ktoś z Was może pamięta, bo rodzice mieli, dziadek miał, albo Wy mieliście. Jak macie PESEL z 8 albo 7 z przodu, albo jeszcze niższą cyfrą. Dwa kluczyki. To jest kluczyk od drzwi,
Tata mi powiedział, że w Maluchu taki kluczyk był od stacyjki i się dzisiaj pomylił. A to jest kluczyk od stacyjki, czyli tym otwieramy drzwi, tym otwieramy stacyjkę. I jak to w ogóle wygląda? W pozycji pionowej drzwi są otwarte, w pozycji poziomej drzwi są zamknięte. Więc tak drzwi nie otworzymy, a zresztą co Wam będę tutaj tak pokazywał? Normalnie Wam pokażę. Pyk. Drzwi są zamknięte. I ruch 90 stopni. Pyk, drzwi otwarte. I tyle. Drzwi mogą być zamknięte, możecie siedzieć w środku i tym paskiem zawsze otworzycie, w razie czego jakby coś się stało, coś się zatrzasnęło, zawsze można z tego pojazdu wysiąść. Więc jest jak po prostu w Maluchu, bo są dwa kluczyki do obsługi. No i właśnie, kluczyk w stacyjkę, noga na hamulec, kręcimy bestię, 47 km zasięgu, przy 75 przy pełnym, znaczy mamy 75 km przy pełnym ładowaniu. No i widzicie, 4 dni 356 km już cyknięte. Głównie w trasach międzymiastowych. No i to N, żeby się pojawiło, to należy właśnie przekręcić ten kluczyk w pozycję. Tu mamy taki zapłon. I jeszcze raz muszę przekręcić, żeby to ready się pojawiło i N. I teraz zmiana biegów gdzie jest? Biegów. Kierunku jazdy. Tutaj. Mamy po prostu D, N i R. Nie mamy P, bo nasze P to jest N i zaciągnięty ręczny. Jest to klasyczny ręczny. Trzyma jak zły, bo mamy co? Mamy zawieszenie i hamulce z Citroena C1 czy Toyoty Aygo. Podejrzewam, że ten cały mechanizm to też pochodzi stamtąd, chociaż nie porównywałem jeszcze, ale domyślam, że jest to samo. No i tyle, no nie ma pozycji P po prostu. Po co? Więc po prostu mamy D. Cały czas, no oczywiście, żeby przełączyć biegi, musicie mieć nogę na hamulcu. A zrzucamy ręczny i jadymy. Na zewnątrz nie słychać go kompletnie. Być może gdzieś tam przy jakimś V-Maxie, jak ktoś bardzo blisko będzie, no to będzie słychać ten silnik. Natomiast w środku rzeczywiście już ten silnik słychać. Tutaj sobie ominiemy, bo pani Eleczką sobie ćwiczy. Więc w środku rzeczywiście jakąś tam tą przekładnię, bo to jest przekładnia bardziej niż silnik, przekładnię słychać. I to jest cała filozofia w prowadzeniu tego pojazdu. Pyk, pyk. Dlaczego nie jest tak prosty? Ponieważ tym pojazdem we Francji, w Belgii właśnie jeżdżą 14-latkowie. Rodzice im płacą te 20 euro czy tam 50 euro miesięcznie. Zamiast biletu na autobus do szkoły, to dzieciaki jeżdżą właśnie czymś takim. I jeździ tego tam mnóstwo. I we Francji, i w Belgii, i we Włoszech. Jak byliście we Włoszech na wakacjach teraz, czy na majówce, mnóstwo z Was na pewno widzieli i w Rzymie, i w Mediolanie, jak dużo jest tych pojazdów, bo na pewno jak trafiliście na ten film, to właśnie dlatego między innymi, że widzieliście ten pojazd i zaczęliście go szukać właśnie w internecie. Co to kuźwa jest? A jest to też pierwszy film po polsku o tym pojeździe. Więc taki właśnie 14-latek, no co on będzie obsługiwał? Sprzęgło? On musi mieć automat i to naprawdę taki prosty, że on tylko kliknie. Zresztą wiecie, jaka jest dzisiejsza młodzież. On musi mieć to jak najprościej. Klika i jedzie. I tyle po temacie. Staje, luz, ręczny. Dziękuję, idę na lekcję. No więc jedziemy już po mieście. Nie będę Wam udowadniał, że nie jest to zawali droga. Niektórzy internetowi napinacze swoje wiedzą. Ja jak widzicie jadę jak równy z równym. Samochody przede mną no może są 1-2 na godzinę szybsze, ale ja zaraz do nich dojdę, bo i tak będą zwalniać przed skrzyżowaniem. Także AMI w pełni sprawdza się w mieście. Co do samych doznań akustycznych, no to jak sami słyszycie, czuje się człowiek tutaj trochę jak w Toytoju takim, bo rzeczywiście ten pogłos jest z racji tego, że tutaj nie ma żadnej izolacji, żadnej wykładziny, która miałaby ten dźwięk pochłonąć, więc no ten pogłos jest. Przekładnia jest głośna,
Nie mamy tu znowu żadnej izolacji, no to słyszymy wszystko. Natomiast nie jest to dźwięk taki uciążliwy. On jest naprawdę spokojnie do wytrzymania, spokojnie się można do niego przyzwyczaić. Także jak widzicie, wychylam się, bo chcę wszystko widzieć w tym lusterku, a widać w nim dosyć słabo. To jest jeden z jego mankamentów. Właśnie słabe lusterka. Słabo widzące, może tak. Także jedziemy do ładowarki. Pokażę Wam, nie będę Wam pokazywał, jak ładuje się ze zwykłego gniazdka, bo to żadna filozofia. Natomiast pokażę Wam właśnie, jak ładować Amigo właśnie ze stacji publicznej prądem przemiennym. No i dobra, jesteśmy na stacji Greenwaya w Zielonej Górze. Odpalamy sobie ładowanie. I na czym to polega tutaj w tym przypadku? No, na stacji ładowania nie uraczycie gniazdka na taką wtyczkę, więc bierzemy nasz adapter z Type 2 do Szuko. Wyciągamy kabel, tyle nam wystarczy. I teraz uwaga, żeby tego kabla nie przyciąć, musimy go tu założyć, tu przeciągnąć, drzwi zamknąć z buta. Bierzemy sobie kabel. Coś czuję, że mi zaraz rąk zabraknie, żeby Wam to wszystko pokazać. Kładziemy sobie kabel, wtykamy sobie wtyczkę, czy właściwie w przejściówkę. Teraz wtykamy sobie wtyczkę. Robię to tak łopatologicznie jedną ręką, no bo drugą trzymam telefon. Weszło. Wyciągamy z kieszeni kartę albo lecimy z aplikacji, ale wygodniej jest dla mnie zdecydowanie kartą. Przykładamy. Wybieramy AC. Wybieramy start. I fura się ładuje. Idziemy zobaczyć, ile nam pokazuje. Nie pamiętam, ile tam było zasięgu, bodajże 37 albo 8 pozostało. Pamiętamy, że ma 75 pełnego zasięgu. Godzina 40, godzina 38 to będzie spadać, bo tam się jakoś wyrównuje napięcie, więc być może jeszcze spadnie. Ma taki interwał, co 2 minuty pokazuje. Więc wyostrzymy. Godzina 38, żeby naładować, bo ile mamy 38, no to około tych 37-8 km, żeby naładować. Do tego jest potrzebna godzina 38, czyli tak naprawdę do pełna, pół baterii. Czy to jest dużo? Powiedzcie, ile ładują się Wasze hulajnogi. Wiem, że niektóre po 8 godzin, a mają podobny zasięg i podobną prędkość maksymalną. Także nie uważam, żeby to był jakiś zły wynik. To tyle na dzisiaj. Zapraszam do kolejnego wideo, które pojawi się gdzieś w przyszłym tygodniu, być może w weekend. Także zapraszam do subskrybowania i do obserwowania mojego kanału. Pozdrawiam, cześć!